Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kategoria produktów, których jeszcze na kanale nie było. Zbierałem się powoli do zakupu przenośnego monitora i dzisiaj taki monitor przetestujemy. Trafiła się okazja na AliExpress. 14 cali Portable Monitor, a więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Zacznijmy od tego, co dostajemy w zestawie. Obudowa jest śmieszna. Mamy tylko napis New Portable Monitor, nic więcej. Tekturowe, ekologiczne opakowanie. Mamy tylko informacje o normach europejskich i tym, że krajem produkcji jest Made in China. Mamy też oznaczenie kodowe modelu PM14A-EU1 i z drugiej strony powtórzona nazwa ogólna jako New Slim Portable Monitor. Tak naprawdę więcej informacji na opakowaniu nie znajdziemy. A co w środku? Oczywiście ja już sobie pozwoliłem rozpakować sprzęt, więc pokażę Wam pokrótce. Dostajemy oczywiście sam monitor z bardzo fajnym takim plastikowym, co prawda syntetycznym, ale pokrowcem. On jest taki dosyć ciekawy, bo magnetyczny jest. Tu się przyczepia do monitora i możemy sobie regulować albo w ten sposób stand do stania. No jest kilka opcji. Tak prezentuje się sam monitor. Matowa powłoka ekranu. Miejsce na logo producenta jest wolne. Ramka jest niewielka i myślę, że dosyć elegancka jak za tą cenę. Przypominam, $60 to w zupełności wystarczająca. Pod spodem mamy dwa głośniki i takie mamy, nie wiem, czy to będzie widoczne. Mamy oznaczenie też, naklejkę z oznaczeniem modelu i mamy takie dwie zaślepki przyklejone, żeby głośniki lepiej grały, natomiast jedna już mi niestety zaginęła w akcji. Na tyle urządzenia mamy naklejkę z parametrami. O, znalazła się ta jedna zaginiona, czyli ta była z tej strony. Tutaj można ją nakleić, a druga była z tej strony. Wracając do tyłu urządzenia, mamy informację, że jest to IPS, mamy HDR-a, mamy też informację o trzech rozdzielczościach 1080, 2K i 4K. Prawdopodobnie naklejka jest uniwersalna, powinny być tutaj zaznaczone, że jest to Full HD. Mamy też częstotliwości 60, 90, 144 i 240 Hz. To jest podstawowy i Full HD i 60 Hz. Type-C się zgadza, Mini HDMI też się zgadza i Ultra Portable też się zgadza. Mamy tutaj jeszcze drugą naklejkę. Na niej też jest wiele rzeczy po chińsku. Jest to model, który jest przeznaczony prawdopodobnie do sprzedaży większym producentom. Model OM, stąd też niewiele informacji po angielsku. Natomiast zyskujemy to, że jest on w dobrej cenie sprzedawany, w zasadzie w cenie fabrycznej. Tutaj mamy takie przetłoczenie, na które przypinamy magnetyczne etui i możemy oprzeć sobie monitor w ten sposób do pracy. Prawdopodobnie producentem tego urządzenia jest firma Zetsus. To jest jedyna oznaka tego, ponieważ dostajemy taką krótką instrukcję obsługi, user manual, i na niej jest marka czy logo Zetsus. Nie znam tej marki, aczkolwiek jeżeli produkuje za takie pieniądze takie produkty, to chętnie poznałbym resztę jej portfolio. Dobrze, słuchajcie, a co otrzymujemy jeszcze w zestawie? Zestaw jest bogaty, w zasadzie kompletny. Otrzymujemy jeszcze tak. Tutaj mamy chyba jakąś chusteczkę i folię na ekran. Ja jej nie przyklejałem, szczerze mówiąc. Natomiast jest taka opcja. I otrzymujemy trochę kabli. Jest to kabel USB-C do A. To do zasilania.
I zasilacz dostajemy również w zestawie. Zasilacz jest nieduży. Według tego, co tutaj na zasilaczu jest podane, to jest to 15W zasilacz. W internecie można znaleźć informacje o poborze mocy jeszcze mniejszej, bo około 5W. Tak, instrukcja podaje jeszcze kilka ciekawych informacji. Jeżeli chodzi o głośniki, to jest to 2 razy 1 W i można maksymalnie zasilać ten monitor mocą 20W, 5V, 4A, minimum 5V, 2A, czyli 10W, a w zestawie jest 5V, 3A, czyli 15W zasilacz. Myślę, że i tak z dużą nadwyżką, bo powyżej 5W ten monitor raczej nie pobiera, jeżeli chodzi o moc. Mamy też podane możliwości zasilania albo tylko z kabla USB typu C, ale pamiętajcie, że wtedy ta maksymalna jasność może być ograniczona, albo przez kabel HDMI USB HDMI i kabel USB typu C wtedy musi zasilać monitor, bo on na samym HDMI nie będzie działać. I trzecia opcja, podłączenie telefonu i osobno zasilacza do monitora. Generalnie zawsze warto używać zasilacza zewnętrznego, żeby uzyskać maksymalną jasność. Na wstępie może zaznaczę, monitor ma bardzo ciekawe parametry. 2 porty USB typu C, 1 port HDMI, mini HDMI tak naprawdę. Pokrycie kolorów sRGB według producenta 100%. W praktyce myślę, że jest ciut mniej, ale i tak blisko tych 100%. Jeżeli chodzi natomiast o rozdzielczość, oczywiście Full HD 14 cali i do tego w zestawie pokrowiec, więc zestaw jest kompletny, kable oczywiście też są, pobór mocy niewielki, około 5W, natomiast w zestawie jest ładowarka 20W. Producentem prawdopodobnie jest firma ZSUS, natomiast tak naprawdę sklep, w którym nabyłem za około $60 ten wyświetlacz, ten monitor, nie podaje, kto jest producentem. Zapewne jest to jakaś fabryka, która produkuje OEM-y. Prawdopodobnie dla tak znanych producentów jak UPerfect czy KYY, ponieważ mają te same menu nawet, jeżeli chodzi o ekranowe OSD, więc prawdopodobnie wszystkie te panele wychodzą z jednej fabryki. Oczywiście to bardzo dobrze dla tego modelu, ponieważ możemy liczyć na wysoką jakość i w praktyce tak właśnie jest. Za tą cenę około 250 zł, $60. Ja nie mam więcej pytań, zwłaszcza, że jest to model matowy, który świetnie sprawdza się do pracy dwumonitorowej razem z ekranem laptopa. Tutaj macie widoczne 3 porty portu USB typu C na dole, jeden, drugi wyżej i HDMI. I tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o te porty, to one są wymienne. Tutaj nie mamy jednego portu do zasilania, a drugiego do wizji. Nie, oba są zamienne, więc tak naprawdę z wszystkich 3 portów możemy korzystać, z tym, że jeden jest ewentualnie dodatkowo na zasilanie. Jak widać, kąty widzenia też są bardzo dobre, więc tutaj zastrzeżeń większych mieć nie można. Możemy oczywiście wybierać źródło sygnału Type-C 1, Type-C 2 i HDMI. Menu prezentuje się tak. Głośność głośników oceniam jako całkiem dobra. Może damy na 80%. Tak prezentuje się menu monitora. Jest ono podobne do menu takich marek jak UPerfect czy KYY, więc to są znani producenci monitorów z Amazona czy z AliExpress. Dlatego też tutaj myślę, że zapewne producent, czy fabryka, w której te monitory powstają, produkuje dla znacznie lepszych producentów, bardziej znanych. Mamy tutaj oczywiście menu w kilku językach. Ja zaraz się postaram to pokazać. Jeżeli chodzi o wybór języka, to mamy to w 4. pozycji głównego menu. I te języki są następujące: angielski, francuski, niemiecki, chiński, włoski, hiszpański, portugalski, turecki, holenderski, kilka abstrakcyjnych języków, zapewne jakiś arabski i japoński, jak również jest język polski, aczkolwiek
Tłumaczenia na inne języki niż angielski, w tym na język polski, są niestety dosyć kulawe, dosyć słabe, są błędy w menu, dlatego najlepiej zostawić język angielski. I mamy tutaj do wyboru jasność ekranu, według producenta 400 nitów, w praktyce myślę, że około 300, więc całkiem nieźle. Porównywałem z Lenovo Legion 5. Mamy też możliwość regulacji kontrastu. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaki tryb włączymy, bo jak widać w tej chwili zmieniamy tryby pracy. Jest standard, RTS, FPS, czyli szybkie gry, do czytania, do filmów jest jaśniej, do gier i ten standardowy. Przy standardowym możemy regulować kontrast, oczywiście zmniejszać emisję niebieskiego światła, aczkolwiek według mnie pozycja zupełnie zbędna. Kontrast też możemy zwiększać. Mamy też opcję, tak jak powiedziałem, zmiany jasności. Te 300 nitów to jest naprawdę sporo. Do pracy w pomieszczeniach w zupełności według mnie wystarczy. Mamy też taką opcję jak HDR i tutaj mamy możliwość jej pozostawienia, wyłączenia jej, pozostawienia w trybie auto, bądź też zmiany na tryb 2084. On jest zbyt kontrastowy według mnie. Najlepiej zostawić auto, ale mamy też menu, przepraszam, przy auto nie możemy włączyć innej opcji, więc tutaj wyłączymy HDR-a, a przejdziemy do pozycji wyżej. DCR to jest prawdopodobnie dynamiczne zwiększanie podświetlania. Ono czasami coś daje, ale nie zawsze. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję menu, to mamy tutaj możliwość zmiany orientacji. W tej chwili mamy 4:3 bądź też 16:9. No ja pozostawię szeroki. Kolejna pozycja to wybór temperatury kolorów. Możemy sobie sami wybierać taką temperaturę, wybrać zimne, normalne bądź ciepłe. Myślę, że użytkownika są najlepsze, wszystko na 50 i to jakoś działa. Mamy też, słuchajcie, kolejną pozycję, 4. poziom menu. Tutaj możemy wybrać, jak ma wyświetlać się w jakim języku i w jakiej pozycji OSD. Można przesunąć sobie OSD do boku gdzieś, jeżeli ktoś nie chce mieć na środku ekranu. Możemy też wybrać, ile czasu ma się wyświetlać menu i czy ma być przeźroczyste. No ja mogę Wam pokazać tutaj opcję inną niż pełne. Natomiast no, w praktyce mało widoczne jest już przy, jak widać, nawet 40% to menu, więc wolę pozostawić je na 0. Możemy też wybrać, po jakim czasie ma się menu wyłączać. Ja wybrałem 20 sekund, bo te 10 jest zbyt krótkim okresem czasu, a umówmy się, że to menu nie klika się zbyt łatwo. Tutaj mam opcję tylko resetu w 5. pozycji i pozycja 6. Tu możemy sobie wybrać, jaki chcemy źródło wideo. Możemy to też wybrać innym klawiszem. Natomiast możemy też wybrać wyłączenie OSD Mute, czyli wyciszenie, ale nie OSD menu, tylko wyciszenie tak naprawdę głośników. Tłumaczenie na język polski też jest komiczne. Chodzi generalnie o wyłączenie głośników, wyciszenie całkowicie głośników. I tutaj możemy też wybrać oczywiście, jak te głośniki mają grać, z jaką mocą. Do wyboru mamy, ja myślę, że do 80% naprawdę gra to całkiem nieźle. Mamy też możliwość włączenia FreeSynca dla tych, którzy mają AMD. Ja mam, więc jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Jest też overdrive, tylko tutaj uważajcie przy włączaniu overdrive'a, bo przy włączeniu go raz, o, już w tej chwili widzicie, mamy problem. Pojawiają się pasy. Natomiast jeżeli włączyłem go, słuchajcie, tylko raz, to udaje się czasami go wybrać i to działa.
Teraz spróbujmy włączyć overdrive. Widzicie, nie ma żadnych pasków, jest ok. Cofamy się o jeden poziom, włączymy też sobie FreeSynca i powinno wszystko pięknie działać. Także przy kolejnym włączeniu FreeSynca niestety, ale mamy problem w postaci pojawiających się pasów przy overdrive'ie. Ale przy jednokrotnym włączeniu jest ok. Mamy 1920 na 1080 przy 60 Hz, czyli takie standardowe odświeżanie przy rozdzielczości Full HD. A tak prezentuje się dźwięk z laptopa podczas odtwarzania wideo. Zaślepkę zaciskamy, możemy ewentualnie dołożyć. Jest całkiem dobrze. Podsumowując materiał, monitor prawie idealny. 14 cali, 400 nitów, 100% sRGB i cena tylko $60. Czego można chcieć więcej? Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu. Jestem jednak ciekawy Waszych opinii. Czy Wy używacie przenośnych monitorów, albo czy planujecie ich zakup, czy też korzystacie ze stacjonarnych monitorów? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę i subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym monitorem, to również piszcie w komentarzach. A na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka ciekawych materiałów wideo. Hej, hej, do kolejnego materiału.